Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnym z kolekcji moich aparatów i używając wyświechtanego już do bólu powiedzenia, można by powiedzieć, że jest to najlepszy z moich aparatów. Dlaczego najlepszy? Bo jak mawia stare chińskie przysłowie, najlepszy aparat to ten, który zawsze masz przy sobie. Gdybym chciał być bardzo skrupulatny, to mógłbym powiedzieć, że będę dzisiaj opowiadał o aparacie Premier BF500, ale zupełnie nie o to chodzi, bo ten aparat jest tylko jedną z wielu anonimowych małpek, nazywanych też point and shoot albo głuptakami. Aparaty tego typu to są zwykle bardzo proste konstrukcje. Przy czym oczywiście mówię o tych tańszych małpkach, nie mówię o super gwiazdach typu Olympus Miu, Yashica T4 albo te takie tytanowe kontaksy, które kosztują straszliwe pieniądze. Mówię o tych prostych małpkach, które, ja to zwykle mówię, że dostawało się w Polsce na komunie w latach 90. One zwykle, mówię na podstawie tego aparatu, ale to się może odnosić też do wielu innych konstrukcji. Mają oczywiście przycisk wyzwalania migawki, autofokus, cała ekspozycja dokonuje się też automatycznie, nie ma się nad tym absolutnie żadnej kontroli. Aparat szczytuje kod DX z rolki i dostosowuje sam wszystkie parametry, tak żeby głębia ostrości była jak największa, jak się tylko da. Ma flasha, który też w żaden sposób nie jest kontrolowany, tu nie ma żadnych opcji, żeby wyłączyć ten flash, więc z tym aparatem akurat mogę być pewien, że jak tylko fotografuję coś, co nie jest na zewnątrz w pełnym słońcu, to ten aparat błyśnie flashem, co dodaje mu też pewnego uroku, bo wychodzą takie zdjęcia trochę jak pamięta się właśnie sprzed wielu, wielu lat, gdzie jest flash prosto w twarz i pierwszy plan jest wypalony, a cała reszta jest ciemna. Uruchamia się ten aparat po prostu otwierając obiektyw, jest zasłonka, która chroni szkło i wystarczy, że się odsunie to i już aparat jest, ładuje się lampa błyskowa i aparat jest już gotowy do użytku. Jak wszedłem w posiadanie tego aparatu, jego poprzednik zdaje się, że źle skończył. Wydaje mi się, że mi upadł i zepsuła się w nim lampa błyskowa, w związku z czym pozbyłem się tamtego aparatu i zacząłem szukać wśród ogłoszeń na OLX-ie jego następcy. Zapłaciłem za tego akurat Premiera BF500 w najdziwniejszej walucie, jaką kiedykolwiek płaciłem za towary, ponieważ w ogłoszeniu na OLX-ie było bardzo precyzyjnie określone, że żeby dostać ten aparat, to muszę przywieźć paczkę top chipsów paprykowych z Biedronki i czekoladę, ale zapomniałem niestety już o jakim smaku, ale w ogłoszeniu był konkretnie opisany, jaki smak czekolady z Biedronki mam przywieźć, więc za paczkę chipsów i czekoladę kupiłem ten aparat, który służy mi przez wiele lat do dziś. Można by się zastanawiać, po co mi taki prosty, wręcz prymitywny aparat, jeśli mam dostęp do różnych innych, bardziej zaawansowanych aparatów. Otóż właśnie o to chodzi, że to jest aparat, który zawsze mogę mieć przy sobie. Jako że jest super tani, łatwo go zastąpić, to jest aparat, który zabieram tam, gdzie chcę nie bać się o sprzęt, że mi się zepsuje, tam, gdzie chcę nie bać się o sprzęt, że na przykład ktoś go ukradnie. To był zawsze mój podstawowy aparat, który zabierałem na Woodstock. Po prostu to jest aparat, który zupełnie nie przeszkadza. Oczywiście nie można zrobić nim wszystkiego. Zdaje się, że on ostrzy dopiero od metra albo nawet więcej. Nie da się na nim zrobić zbliżenia czy portretu. Wizjerek jest bardzo prosty, ma tylko po środku kółeczko. Zapewne tu się ustawia ostrość, a przynajmniej tak mi się wydaje. Oprócz tego, że zabierałem ten aparat na różne wycieczki, to używała go też dość często Ewa jako takiego właśnie podręcznego aparatu do pstrykania fotek podczas spotkań ze znajomymi albo właśnie podczas różnych spacerów, dopóki nie kupiła sobie iPhone'a, który przejął rolę właśnie takiego podręcznego aparatu, który zawsze ma się przy sobie, a iPhone jeszcze ma tą przewagę, że w
sekundę dokonuje, albo w ułamku sekundy nawet dokonuje pełnej cyfrowej postprodukcji obrazu, no czego ten aparat nie może zaoferować. Co jest fajne w tym aparacie i w podobnych jemu konstrukcjach? Przede wszystkim ich prostota i to, że są tanie jak barszcz, że można, jak jeden się zepsuje, można sobie kupić podobny, bo walają się tego tysiące wręcz na wszelkich serwisach aukcyjnych. Lubię w nim to, że uruchamia się go błyskawicznie przesunięciem jednego suwaczka, to, że ma autofokus, to, że choćbym chciał, to nie jestem w stanie nic ustawiać, bawić się z tym sprzętem, w żaden sposób wpływać na to, co on zrobi. I to jest z jednej strony przekleństwem, bo oczywiście mam bardzo małą kontrolę nad tym, jak zdjęcie wygląda, a z drugiej strony jest błogosławieństwem, bo ten aparat w ogóle nie przeszkadza. Człowiek się nim nie zajmuje i spędza na obsłudze tego aparatu minimalną ilość czasu. Po prostu się go unosi do oka i strzela. I to jest wszystko. I zawsze stara się, żeby głębia ostrości była duża, więc do takich, jak to się mówi, snapshotów nie widzę lepszego rozwiązania. Na dodatek działa na 2 baterie paluszki, które można kupić sobie w kiosku, zawsze mieć ze sobą zapas, a jak ktoś chce być trochę bardziej przyjazny środowisku, no to może mieć ze sobą zapas akumulatorków, które sobie ładuje. Taka małpka będzie dobrym sprzętem nie tylko dla doświadczonych fotografów, którzy chcieliby mieć aparat do zabierania właśnie na wycieczki albo tam, gdzie chcą nie martwić się o sprzęt, ale będzie też dobry dla ludzi, którzy chcieliby zacząć robić zdjęcia na filmie, ale jeszcze nie wiedzą, co to jest przesłona, ISO i czas naświetlania i co tam jeszcze. Więc taka małpka jest wręcz kwintesencją tego właśnie wyświechtanego powiedzenia, że najlepszy aparat taki, który mamy zawsze przy sobie, bo nie ma żadnych powodów, dla których tej małej, plastikowej, skrzypiącej kostki nie mielibyśmy wrzucić do plecaka, torebki, czy nawet do kieszeni, jak mamy troszkę większą. Gorąco Was zachęcam, jeżeli macie gdzieś leżący taki aparacik, odkurzcie go, załadujcie go jakimkolwiek filmem czarno-białym, kolorowym. Nie musi to być Portra, Ektar, ani nic z tych profesjonalnych filmów. I po prostu wyjdźcie z nim i pstrykajcie sobie i nie przejmujcie się tym, czy to będą najlepsze zdjęcia na świecie, czy będą perfekcyjnie technicznie. Aparat zrobi za Was tą całą techniczną robotę, a Wy po prostu zajmijcie się przyjemnością, jaką daje robienie takich zdjęć. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.